Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Klaudia i dzisiaj zapraszam Cię do szydełkowego świata. W dzisiejszym odcinku będziemy szydełkować tą piękną serwetkę, którą nazwałam Powitaj wiosnę. Także mam nadzieję, że wzorek Wam się spodoba. Jest troszeczkę ananaska. Są słupki, są półsłupki i są tutaj, kochani, słupki widełkowe. Te słupki widełkowe ja dokładnie pokazuję, jak je zrobić, bo tutaj mamy w tym modelu 3 rodzaje słupków widełkowych. Także myślę, wszyscy sobie poradzicie z tym modelem. Średnica tej serwetki to jest około 41 cm, ale tylko przy wyprasowaniu. Ja jej nie krochmaliłam. Zresztą jak możecie widzieć, gdzieniegdzie ona się tutaj jeszcze tak... Ona jest jeszcze nawet troszeczkę mokra. Ja ją troszeczkę ługą popsikałam i wyprasowałam po prostu. I powiem Wam, że efekt też jest niesamowity, także nawet nie trzeba jej naprawdę naciągać. Wystarczy wyprasować. Zobaczcie, jak te łuki tutaj się pięknie prezentują. No jest śliczna, naprawdę. Mnie się bardzo podoba i myślę, takie powitanie wiosny będzie dobrym rozpoczęciem naszego wspólnego szydełkowania w tym roku. Także zapraszam Was serdecznie do wspólnego szydełkowania. Do wykonania tego projektu będę używać kordonka Maxi. On jest nowy, ale gdzieś mi etykietka się zapodziała. Oraz szydełka w rozmiarze 1 mm. Zatem zaczynamy wykonanie naszej serwetki. Naszą robótkę rozpoczynamy od wykonania początkowej pętelki i następnie wykonujemy 8 oczek łańcuszka. Sześć, 7 i 8. I nasz łańcuszek zamykamy w kółeczko. Przechodzimy do rzędu pierwszego i rozpoczynamy go od 2 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy półsłupek nawijany, a następnie w nasz okrąg z łańcuszka początkowego robimy jeszcze 15 półsłupków nawijanych, czyli nawinęłam niteczkę na szydełko, wbijam się w kółeczko, przeciągam i przeciągam przez wszystkie 3. Nawinięcie, wbijamy się pod kółeczko i przeciągamy przez wszystkie 3. Już mam 2, czyli jeszcze 13. Dosyć ciasno je zrobiłam, ale to nie szkodzi, to się wszystko potem wyrówna. I teraz ten rządek zamykamy w drugim oczku łańcuszka oczkiem ścisłym. Przechodzimy do rzędu drugiego i tutaj, kochani, będziemy robić takie słupki, które się nazywają widełkowe. One są troszeczkę trudne, także ja będę robić pomalutku.
rozpoczynamy od 4 oczek łańcuszka, bo to będzie ten pierwszy, 5 oczek łańcuszka, przepraszam. Raz, 2, 3, 4, 5 i następnie robimy nawinięcie i teraz w nasze drugie oczko łańcuszka, tutaj wykonane, tu wykonujemy słupek. Ja widzę, że jestem gdzieś poza kamerą. Wiecie co? Zrobimy tak. Ten rządek po prostu nagram jeszcze raz, a Was przestawię. O. I przechodzimy do drugiego rzędu. Ten rząd będzie troszeczkę trudniejszy. Będę starała się wykonać go pomalutku, ponieważ będziemy robić słupki widełkowe. Rozpoczynamy od 5 oczek łańcuszka, a następnie nawinięcie i w drugie oczko łańcuszka, które tutaj wykonaliśmy, to w tym oczku robimy słupek. Jeszcze raz nawinięcie i w tym samym oczku wykonujemy jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka, 3 nawinięcia, pomijamy jeden półsłupek poprzedniego rzędu i wbijamy się w kolejnym i na razie wykańczamy normalnie słupek, czyli przez 2, przez 2, przez 2 i przez 2. No, nie uciekaj. I teraz, kochani, robimy nawinięcie i tutaj nam powstały takie elementy, czyli jedno nawinięcie, drugie nawinięcie, trzecie i czwarte. I w to drugie nawinięcie, nie wiem, czy to złapie ostrość, tutaj w drugie nawinięcie wbijamy szydełko i robimy słupek. I w tym samym miejscu musimy zrobić jeszcze 3 słupki. Dzięki temu powstaje nam taki słupek. Postaram się, żeby to ostrość złapało. Pokażę Wam jeszcze raz. Czyli teraz po tym słupku robimy oczko łańcuszka, nawijamy 3 razy, pomijamy półsłupek jeden i wbijamy się w kolejnym, wykonujemy słupek potrójnie nawijany. Robimy nawinięcie i w drugim członie od dołu tego naszego słupka wykonujemy 4 słupki. Złapało ostrość, chyba tak. I w ten sposób wykonujemy te słupki do końca rzędu. Jak dojdziecie do tego ostatniego, to tutaj Wam pokażę, jak go wykończyć, bo tu mamy na razie u góry te 3 słupki. Zatem mamy tutaj 2 gotowe. To jeszcze musimy zrobić raz, 2, 3, 4, 5. Jeszcze 5 i potem się spotkamy po tych 5 i pokażę, co tutaj zrobić. I przerobiłam już ostatni ten słupek widełkowy i teraz tutaj ponownie musimy zrobić oczko łańcuszka. I teraz robimy, kochani, jedno nawinięcie i wbijamy się tutaj ponownie w to drugie oczko łańcuszka
gdzie wykonywaliśmy te 2 słupki. I tutaj robimy jeszcze 2 słupki. Pierwszy i w tym samym miejscu drugi. I teraz tutaj musimy odnaleźć te ostatnie oczko łańcuszka. No się tak troszeczkę mi tutaj schowało, Wam pewnie też. I w tym oczku wykonujemy oczko ścisłe, aby zamknąć rząd. I przechodzimy teraz do rzędu trzeciego. Tutaj znowu będziemy robić słupki widełkowe, z tym, że takie 4-krotne. I zaczynamy od 6 oczek łańcuszka. I następnie nawinięcie. I sobie sprawdzę, czy w który człon. Tutaj również wbijamy się w drugi człon od dołu. Tak to wygląda, że od dołu. Wolę, wiecie co, 2 razy sprawdzić, niż powiedzieć Wam źle. Ale tak to wygląda. Czyli w drugi człon i robimy słupek. I jeszcze jedno nawinięcie i w tym samym miejscu słupek. Patrzę, czym one, no ten jest troszeczkę wyższy. Tym one się różnią. W ten sposób to wygląda. Tak, wszystko mamy dobrze. Tutaj będziemy ich wykonywać, kochani, więcej, ponieważ tu robiliśmy co drugi półsłupek, a tutaj będziemy robić w każdy środkowy słupek i pod każdym oczkiem łańcuszka. Czyli teraz tak, oczko łańcuszka, 4 nawinięcia i wbijamy się pod ten łańcuszek tutaj, w tą przestrzeń między tymi słupkami i najpierw wykonujemy ten słupek poczwórnie nawijany, czyli przez 2, przez 2, przez 2, przez 2 i przez 2. I teraz nawinięcie i znowu w drugi człon robimy 2 słupki. Pierwszy i drugi. I zobaczcie, takie coś wychodzi. I ponownie oczko łańcuszka. Raz, 2, 3, 4 nawinięcia. I tutaj sprawdzamy, mamy pierwszy, drugi, trzeci, tu 2 zostają, czyli w ten trzeci słupek się wbijamy i robimy słupek poczwórnie nawijany. Nawinięcie, wbijamy się w drugi człon tego słupka i wykonujemy słupek. Nawinięcie, wbijamy się w drugi człon tego słupka i wykonujemy słupek. I teraz ponownie w przestrzeń, czyli oczko łańcuszka, 4 nawinięcia i wbijamy się tutaj pod łańcuszek i robimy słupek poczwórnie nawijany, nawinięcie, wbijamy się w drugi człon, robimy słupek i w tym samym miejscu jeszcze jeden słupek. I to jest, kochani, motyw tego rzędu. Nie licząc tego tutaj słupka, mamy już 3 zrobione, to już Wam mówię, ile ich jeszcze trzeba. 3 mamy. Raz, 2, 3, 4, 5,
jeszcze raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 powinno być razem. Razem z tymi, powiedzmy, 4, bo tutaj mamy dopiero pół zrobionego, ale razem z tymi 4 musimy mieć 16. No w sumie też analogicznie, jak tu mieliśmy 8 i robimy dodatkowo w przestrzeń, no to wychodzi 16 tych słupków widełkowych. Także zobaczymy się na końcu tego rzędu. Przerobiłam ostatni ten słupek widełkowy i musimy wykończyć ten rząd. I tutaj, kochani, robimy oczko łańcuszka i wbijamy się w ostatnie oczko łańcuszka. Tutaj mieliśmy te 5 oczek, 6 oczek, to w to 6 wbijamy się, bo ono nam tutaj zastępowało ten pierwszy słupek i wykonujemy oczko ścisłe. I przechodzimy teraz do rzędu 4. Tutaj będziemy ostatni raz wykonywać słupki widełkowe. Myślę, że na całe Wasze szczęście i moje szczęście, z tym, że one będą troszeczkę bardziej skomplikowane. Będę oczywiście znowu pomalutku to robić. Rozpoczynamy od 4 oczek łańcuszka, następnie 2 nawinięcia i tym razem wbijamy się tutaj w kolejny słupek. Czyli nie wbijamy się tutaj w żadne narzuty, tylko tu w kolejnym słupku. I przeciągamy przez 2 i mamy 2 pętelki na szydełku i nie wykańczamy tego. Ponownie 2 narzuty, czyli po mojemu 2 nawinięcia, wbijamy się w kolejny słupek i tutaj przerabiamy również przez 2, przez wszystkie 3 i teraz jeszcze musimy ten słupek wykończyć, bo on jeszcze nie jest gotowy i robimy 3 oczka łańcuszka. Ten początkowy on troszeczkę inaczej wygląda tak samo, jak będą wyglądać pozostałe, ale inaczej się go przerabia. I teraz robimy 8 oczek łańcuszka, które będą nam te słupki rozdzielać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I teraz zaczynamy prawdziwe te słupki widełkowe. Robimy 5 narzutów. 2, 3, 4, 5. I mamy kolejną partię tych 3 słupków. Wbijamy się w pierwszy słupek i przerabiamy tylko przez 2 narzuty. Resztę zostawiamy na szydełku. Nawijamy 2 razy i wbijamy się w kolejny słupek i przeciągamy również tylko przez 2. Ponownie nawijamy 2 razy, wbijamy się w ten trzeci słupek i przeciągamy znów przez 2. Teraz musimy przeciągnąć naszą niteczkę przez 4 pętelki. I 4. I teraz wykańczamy słupek, czyli przez 2, przez 2 i przez 2. I tak wygląda ten słupek widełkowy. Wykonam go jeszcze raz, czyli robimy 8 oczek łańcuszka, 8, 5 nawinięć, 3, 4, 5 i wbijamy się teraz w pierwszy słupek i przerabiamy przez 2 i przez 2. Reszta pętelek zostaje na szydełku. 2 nawinięcia, wbijamy się w kolejny słupek i przerabiamy przez 2 i przez 2. 2 nawinięcia, gdzieś mi mój kordonek uciekł, ponownie w kolejny słupek, przez 2 i przez 2.
Teraz przeciągamy przez 4 pętelki i wykańczamy przez 2, przez 2 i przez 2. Jest to dosyć skomplikowane, wymaga nieco większej wprawy już w szydełkowaniu, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. I jak przerobicie ostatni tutaj ten słupek, to Wam pokażę, jak wykończyć ten rząd, ponieważ wykończenie nie będzie 8 oczek łańcuszka, tylko będziemy go zakańczać ze słupkiem podwójnie nawijanym. Także spotkamy się na końcu tego rzędu. Mam ten rządek już praktycznie gotowy, był troszeczkę wymagający. No i teraz, kochani, musimy zrobić 5 oczek łańcuszka zamiast 8. Raz, 2, 3, 4, 5. 2 nawinięcia. I tutaj wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka. Nie w pierwsze, przepraszam, tu mamy jeszcze 3 oczka łańcuszka, które wykańczały ten słupek, czyli raz, 2, 3 w trzecie oczko łańcuszka, trzecie oczko i przerabiamy słupek podwójnie nawijany. Coś mi się ta niteczka tu poplątała. Jeszcze raz, raz, 2, wbijamy się w trzecie i przez 2, przez 2 i przez 2. Najgorsze rzędy, kochani, są za nami. Przechodzimy do rzędu 5, przepraszam. I rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie tutaj na tym łuku, przed tym słupkiem, czyli tutaj, gdzie zrobiliśmy ten słupek podwójnie nawijany, to pod niego się wbijamy i robimy jeszcze 5 słupków. Raz, 2, 3, 4 i 5. I przechodzimy na kolejny łuk, robimy nawinięcie i tutaj pod tym kolejnym łańcuszkiem, czyli ten słupek tu pomijamy i idziemy pod ten łańcuszek i tutaj robimy najpierw 6 słupków. 2, 3, 4, 5 i 6. 5 oczek łańcuszka, nawinięcie i ponownie pod tym samym łańcuszkiem robimy 6 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Czyli teraz robimy na kolejnym łańcuszku 6 słupków, 5 oczek łańcuszka, 6 słupków. I ponownie spotkamy się na końcu. Jak tutaj przerobicie 6 słupków, no to Wam pokażę, jak wykończyć ten rząd, bo znowu będziemy słupkiem kończyć. Także tutaj przerabiamy 6 słupków i czekacie na dalsze instrukcje. I jestem już ponownie na końcu tego rzędu. Przerobiłam tutaj 6 słupków i musimy teraz ten rządek wykończyć i wykonujemy, kochani, 2 oczka łańcuszka, nawinięcie do słupka i wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka, tego początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek i przerabiamy słupek. Przechodzimy do rzędu
szóstego i rozpoczynamy go od oczka łańcuszka, który nam będzie zastępował półsłupek, a następnie robimy 15 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 i pomijamy te słupki i tutaj, gdzie robiliśmy łańcuszek z 5 oczek, to pod niego się wbijamy i wykonujemy półsłupek. Albo możecie, jeżeli chcecie, żeby było bardzo symetrycznie, no to wbijamy się wtedy w trzecie, czyli w to środkowe oczko łańcuszka i wykonujemy półsłupek. Opcja właśnie pod łańcuszek jest, powiedzmy, dla leniwych, tak? I ponownie 15 oczek łańcuszka, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i ponownie pomijamy słupki i wbijamy się pod łańcuszek albo w trzecie oczko tego łańcuszka i wykonujemy półsłupek. I to jest, kochani, motyw tego rzędu. No nie będę Wam łańcuszków pokazywać, bo to jest naprawdę tutaj bardzo prościutkie, czyli 15 oczek łańcuszka, półsłupek pod łuk bądź w trzecie oczko łańcuszka. I to powtarzamy do końca tego rzędu. Na ostatnim łuku też zrobimy normalnie 15 oczek łańcuszka, ale to Wam też ponownie pokażę. Także do zobaczenia na końcu tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam ostatnie 15 oczek łańcuszka i teraz musimy wykończyć ten rząd. Wbijamy się po prostu w pierwsze oczko łańcuszka, który zastępował nam właśnie półsłupek i wykonujemy oczko ścisłe. I teraz, aby przejść do rzędu 7, musimy się przesunąć o 3 oczka w lewo. Raz, 2, 3. I teraz rozpoczynamy rząd 7 od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie pod tym łańcuszkiem robimy 14 słupków. Raz, 2, 3, 4, 5, no 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, i 14. I teraz, kochani, oczko łańcuszka i na kolejnym łuku zaraz przechodzimy na następny łuk i tutaj robimy 15 słupków. I to jest motyw tego okrążenia. Ja tutaj trzeba ładnie potem zrobić. Zresztą one się same uformują, jak przyjdą kolejne rzędy. Na każdym łuku robimy po 15 słupków, a pomiędzy tymi słupkami jedno oczko łańcuszka. No i widzimy się na końcu tego rzędu. Jestem już na końcu tego rzędu, zrobiłam ostatnie 15 słupków i teraz musimy zrobić oczko łańcuszka i zakończamy ten rząd tutaj w tym trzecim oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam pierwszy słupek, wykonując oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 8
I w tym celu musimy przesunąć się o 2 miejsca w lewo, czyli na pierwszym napotkanym słupku robimy oczko ścisłe, w kolejnym napotkanym słupku robimy oczko ścisłe i rozpoczynamy ten rząd od 3 oczek łańcuszka, a następnie w kolejnym słupku robimy słupek. I jeszcze przez kolejnych 9 słupków po jednym słupku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I zobaczcie, tutaj 2 słupki zostają nieprzerobione. Teraz robimy 5 oczek łańcuszka. Pomijamy właśnie te 2 słupki. Na kolejnym łuku pomijamy pierwsze 2 słupki i wbijamy się w trzeci. I mamy pierwszy słupek i teraz jeszcze przez kolejne 10 słupków po jednym słupku. Tak, abyśmy mieli na każdym łuku teraz 11. I właśnie pierwsze 2 pomijamy i ostatnie 2 pomijamy, a między nimi, między tymi słupkami 5 oczek łańcuszka. I to jest motyw tego okrążenia. Jestem ponownie na końcu tego rzędu, zrobiłam tutaj ostatnie 11 słupków i tutaj właśnie nie robimy 5 oczek łańcuszka, a zakończamy rząd wykonując 2 oczka łańcuszka, nawinięcie, bo będziemy przerabiać słupek w tym trzecim oczku łańcuszka, który rozpoczynał nam pierwszy rząd. I przechodzimy do rzędu 9. Rozpoczynamy od 4 oczek łańcuszka, 2 nawinięcia i w tym miejscu, gdzie mamy łączenie tego słupka, robimy jeszcze 4 słupki podwójnie nawijane. Pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, a te oczka łańcuszka zastępowały pierwszy słupek. Następnie 4 oczka łańcuszka i ponownie tutaj pomijamy pierwsze 2 słupki, tutaj mamy 11 ich, więc pierwsze 2 pomijamy i wbijamy się w trzecim i robimy słupek. I teraz jeszcze przez kolejne 6 słupków po jednym słupku, aby teraz tutaj na tych łukach było 7 słupków razem. Drugi, bo ja tu już tak razem liczę, trzeci, czwarty, piąty, szósty i 7. No i znowu 2 pozostają z tyłu nieprzerobione i 2 pozostają z przodu nieprzerobione. Ponownie 4 oczka łańcuszka, 2 nawinięcia i teraz tutaj mieliśmy łańcuszek z 5 oczek, to wbijamy się w trzecie oczko, czyli w to środkowe i przerabiamy słupek podwójnie nawijany. I robimy ich tutaj w sumie 5 w tym jednym oczku. Mamy pierwszy, to jeszcze 4, drugi, trzeci, czwarty i 5. I ponownie 4 oczka łańcuszka,
i znowu pomijamy 2 słupki, wbijamy się w trzecim. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia, czyli teraz tutaj jeszcze robimy 6 słupków, tak aby było 7, następnie 4 oczka łańcuszka, w środkowym tutaj oczku robimy 5 słupków podwójnie nawijanych i ponownie 4 oczka łańcuszka i to powtarzamy do końca tego rzędu. Jestem ponownie na końcu tego rzędu. Pozostało mi tutaj przerobić 5 oczek łańcuszka i rząd ten zakończamy w trzecim oczku łańcuszka początkowego, w czwartym, przepraszam, bo tu 4 były zamiast podwójnego słupka, w tym czwartym oczku łańcuszka, który zastępował pierwszy słupek i robimy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 10 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek. Raz, 2, 3 i w tym samym miejscu robimy jeszcze jeden słupek, ale musimy go jeszcze oddzielić oczkiem łańcuszka. Czyli mamy 3 oczka łańcuszka, które zastępują słupek i jedno oczko rozdzielające i teraz nawinięcie i w tym samym miejscu robimy jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka i teraz przez kolejne 3 słupki robimy po jednym słupku, oddzielając je oczkiem łańcuszka, czyli zrobiłam słupek, oczko łańcuszka i w kolejnym słupku słupek, oczko łańcuszka i w kolejnym słupku słupek, oczko łańcuszka i w ostatnim słupku robimy 2 słupki oddzielone oczkiem łańcuszka, czyli pierwszy słupek, oczko łańcuszka i drugi słupek w tym samym miejscu. W ten sposób. Przechodzimy dalej, robimy 5 oczek łańcuszka i teraz tutaj, gdzie mieliśmy 7 słupków, będziemy mieć 3. Pierwszy, drugi pomijamy, wbijamy się w trzecim i robimy słupek. W kolejnym robimy słupek, w kolejnym robimy słupek i ponownie 5 oczek łańcuszka. Pomijamy te słupki, pomijamy łańcuszek i mamy tutaj te 5 słupków, to w pierwszym przerabiamy słupek, oczko łańcuszka i słupek w tym samym miejscu. No i teraz już, kochani, powtarzamy to, co było na początku, czyli w 3 kolejne słupki po jednym słupku oddzielone oczkiem łańcuszka, w ostatnim 2 słupki oddzielone oczkiem łańcuszka, 5 słupków i tutaj, gdzie było 7 słupków, to znowu 2 pierwsze pomijamy i 2 ostatnie, a w tych 3 robimy po jednym słupku. I ponownie spotkamy się na końcu tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Zrobiłam tutaj 3 słupki. No i teraz musimy wykończyć ten rząd i robimy 5 oczek łańcuszka. I jak pamiętacie, tutaj były 3 oczka łańcuszka, które zastępowały słupek oraz jedno oczko rozdzielające. Więc musimy się albo w drugie od lewej wbić, albo w trzecie od dołu. Tak, aby tutaj to jedno oczko pozostało wolne. Żeby nam tutaj to rozdzieliło te słupki. I przechodzimy do rzędu 11. Rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które rozpoczynają nam
rząd i zastępują pierwszy słupek, a następnie 2 oczka łańcuszka, które będą rozdzielać słupki. Robimy nawinięcie i teraz w każdy z tych słupków robimy po jednym słupku, oddzielając je 2 oczkami łańcuszka, czyli zrobiłam słupek, 2 oczka łańcuszka, słupek w kolejny 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 słupek, 2 oczka łańcuszka i słupek w ostatni słupek. I tutaj tych słupków powinno Wam wychodzić 7. 2, 4, 6, 7. Przechodzimy dalej. Robimy 5 oczek łańcuszka. I teraz będziemy robić słupek łączony górą. Tu, gdzie mieliśmy 3 słupki, to teraz te 3 słupki będziemy łączyć górą, czyli nawinięcie, wbijam się w pierwszy słupek, przeciągam przez 2 i nie wykańczam. Nawinięcie, wbijam się w kolejny słupek, przeciągam przez 2 i nie wykańczam. Nawinięcie, wbijam się w kolejny słupek, przeciągam przez 2 i teraz przez wszystkie te 4 pętelki. I ponownie 5 oczek łańcuszka i wbijamy się tutaj w pierwszy słupek, wykonując słupek. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Czyli tutaj teraz słupki oddzielone 2 oczkami łańcuszka, następnie 5 oczek łańcuszka i słupek łączony górą składający się z 3 słupków. No i to powtarzamy do końca tego rzędu. Jestem ponownie na końcu tego rzędu. Pozostało mi tutaj przerobić 5 oczek łańcuszka. I tutaj wbijamy się ponownie w trzecie oczko łańcuszka, licząc od prawej bądź od lewej, bo tutaj mamy 5 oczek i wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 12 i rozpoczynamy go od jednego oczka łańcuszka, który będzie zastępował pierwszy półsłupek, a następnie jeszcze 4 oczka łańcuszka. I teraz, kochani, tutaj ten pierwszy jakby pomijamy i wbijamy się tu pod łańcuszek pomiędzy kolejnymi słupkami i wykonujemy półsłupek. 4 oczka łańcuszka i półsłupek pomiędzy kolejne 2 słupki. 4 oczka łańcuszka i półsłupek pomiędzy kolejne 2 słupki. 4 oczka łańcuszka i półsłupek pomiędzy kolejne 2 słupki, 4 oczka łańcuszka i półsłupek pomiędzy kolejne 2 słupki. I tych łuków nam tutaj wyszło raz, 2, 3, 4, 5. Wszystko się zgadza. Przerabiamy teraz 9 oczek łańcuszka. Pomijamy tutaj te słupki łączone górą i przechodzimy tutaj pomiędzy te pierwsze 2 słupki i robimy półsłupek. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Jestem już na końcu tego rzędu. Przerobiłam ostatni półsłupek i teraz, kochani, musimy wykończyć ten rząd. I aby wykończyć ten rząd, robimy 4 oczka łańcuszka, 3 nawinięcia i tutaj w pierwszym oczku, czyli te słupki tu pomijamy i lecimy tutaj na początek tego rzędu, to tutaj w tym pierwszym oczku przerabiamy ten potrójny słupek.
Przechodzimy do rzędu 13 i rozpoczynamy go od 4 oczek łańcuszka. Sobie tylko poprawię, bo coś mi się tutaj kordonek rozdwoił. Zaczynamy ten 13 rząd od 4 oczek łańcuszka i następnie jeszcze 5 oczek rozdzielających. I tu, gdzie mieliśmy pierwszy mały łuk, pod tym małym łukiem wykonujemy półsłupek, czyli tutaj to pomijamy i wbijamy się pod ten pierwszy mały łuk. I robimy półsłupek. I teraz 5 oczek łańcuszka. No co to mi się dzieje? 3, 4, 5 i półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod ostatni łuk. I teraz tutaj mamy poza tym dużym łukiem raz, 2, 3, 4 i tutaj ten początek rzędu, czyli tu się zgadza. Na tych motywach będziemy mieć po 4 łuki. I teraz, kochani, robimy 5 oczek łańcuszka, 2 nawinięcia i tutaj mieliśmy 9 oczek łańcuszka, to musimy policzyć piąte. 5 i w tym piątym przerabiamy 7 słupków podwójnie nawijanych, czyli tutaj jeszcze 6 musimy zrobić. 1 mamy, bo musi być 7, 2, 3, 4, 5. Czemu ja tu zrobiłam potrójnie nawijany? 4. Się zakręciłam. Cały czas w tym samym miejscu. O, teraz 2, 4, 5, jeszcze 2. I teraz ponownie 5 oczek łańcuszka i półsłupek tutaj pod ten mały łuk. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia, czyli tutaj robimy oczka łańcuszka z 5 oczek i półsłupek pod łuk. Następnie 5 oczek łańcuszka i w środkowe oczko tego łuku długiego, który składa się z 9 oczek, to w to piąte robimy 7 słupków podwójnie nawijanych. I ponownie spotkamy się na końcu tego rzędu. Ponownie jestem na końcu tego rzędu. Jak pamiętacie, rozpoczynaliśmy tutaj oczkami łańcuszka i tutaj jeszcze musimy wykończyć. Nasze pierwsze oczka łańcuszka zastępowały nam ten pierwszy słupek, więc po ostatnim małym łuku robimy 5 oczek łańcuszka, 2 nawinięcia i tutaj w tą początkową pętelkę wykonujemy jeszcze 6 słupków podwójnie nawijanych. Raz, 2, 3,
4, 5 i teraz ostatni, 6. I zakończamy ten rząd w czwartym, tak? W 5. oczku łańcuszka początkowego. Raz, 2, 3, 4, 5. I wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 14 i rozpoczynamy go od 3 oczek łańcuszka, które będą zastępowały pierwszy słupek, a następnie robimy jeszcze 4 oczka łańcuszka i zahaczamy się pod pierwszy mały łuk i wykonujemy półsłupek, 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod kolejny łuk, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod kolejny łuk i tutaj nam wyszły teraz 3 te łuki. Tego przejścia tutaj nie liczymy. Mamy raz, 2, 3 i ponownie 4 oczka łańcuszka. I teraz tutaj mamy te 7 słupków i w każdy z tych słupków będziemy robić jeden słupek. Pierwszy, oczko łańcuszka, w kolejnym słupku słupek, oczko łańcuszka, w kolejnym słupku słupek, oczko łańcuszka, w kolejnym słupku słupek, oczko łańcuszka, ponownie słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. I mamy 7 słupków oddzielonych oczkami łańcuszka. No i teraz ponownie 4 oczka łańcuszka i półsłupek pod ten pierwszy mały łuk. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. I ponownie jestem na końcu tego rzędu. Przerobiłam ostatni słupek. No i teraz musimy wykonać jeszcze tutaj jedno oczko łańcuszka i wbijamy się w 4. oczko, które rozpoczynało ten rząd. Za chwileczkę mój piesio może być głośno, ponieważ mój mąż przyjechał z pracy. Wbijamy się w 4. oczko, w trzecie, przepraszam, w trzecie, bo tu mieliśmy słupek zwykły, w 3. oczko i wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 15 i rozpoczynamy go od 4 oczek łańcuszka, następnie 2 nawinięcia i w tym samym miejscu przerabiamy jeszcze 2 słupki podwójnie nawijane. Może być troszeczkę ciasno, ale powinno się udać. I teraz 4 oczka łańcuszka. I pomijamy tutaj ten pierwszy łuk, wbijamy się tutaj w ten łuk z ananaska i robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod ostatni łuk. Teraz tutaj mamy 2 te małe łuki. I teraz, kochani, 4 oczka łańcuszka, 2 nawinięcia. I teraz w każdym z tych słupków będziemy robić po 3 słupki podwójnie nawijane, czyli wbijam się w pierwszy słupek,
Pierwszy zrobiłam, teraz drugi. I trzeci. Oczko łańcuszka, 2 nawinięcia i wbijamy się w kolejnym słupku i przerabiamy 3 słupki podwójnie nawijane. W każdym właśnie z tych słupków będziemy robić 3 słupki podwójnie nawijane, więc jak wykonam tutaj ostatni, to pokażę Wam dalej. Przerobiłam przez wszystkie te słupki po 3 słupki podwójnie nawijane. No i właśnie każda partia tych słupków jest oddzielona oczkiem łańcuszka, czyli robimy 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki, oczko łańcuszka. Ja myślę, że ja o tym oczku łańcuszka przedtem powiedziałam, ale właśnie tak szybciutko Wam jeszcze raz tłumaczę, bo jak rozpoczynaliśmy ten wachlarz tu, to właśnie mój Piksio zaczął skrobać po drzwiach, że chce wyjść, dlatego poprosiłam Was o zrobienie tego motywu tutaj osobno, jako w samotności, jako indywidualnie, tak, indywidualnie, ale myślę, że teraz jest to tutaj dla Was jasne. I po tym ostatnim słupku to de facto robimy to, co było tu na początku, nie? Bo tutaj zrobiliśmy te 3 słupeczki. Zatem po ostatnich 3 słupkach, mam nadzieję, że za bardzo nie namieszałam, ale robimy 4 oczka łańcuszka i półsłupek pod krótki łuk, czyli tutaj ponownie to pomijamy i wbijamy się pod króciutki łuk i robimy półsłupek. 5 oczek łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk, 5 oczek łańcuszka, półsłupek pod kolejny łuk, 4 oczka łańcuszka i ponownie 2 nawinięcia i już przechodzimy do tej sekwencji, gdzie są te słupki podwójnie nawijane, czyli do naszego wachlarza. No i to, kochani, powtarzamy do końca tego rzędu, a to już jest przedostatni nasz rząd. Przerobiłam ostatnie 3 słupki, oczywiście podwójnie nawijane i tu za tymi 3 słupkami również musimy zrobić oczko łańcuszka i zakończamy ten rząd w tym 4. oczku łańcuszka początkowego, który zastępował nam tutaj pierwszy słupek i wykonujemy oczko ścisłe. Przechodzimy do rzędu 16 i rozpoczynamy go od 4 oczek łańcuszka, następnie 2 nawinięcia i będziemy łączyć słupek górą, czyli wbijamy się w pierwszy napotkany tutaj słupek, przeciągamy przez 2 i nie wykańczamy, 2 nawinięcia, wbijamy się w kolejny słupek, przeciągamy przez 2 i przez wszystkie 3. Następnie 4 oczka łańcuszka, pomijamy tutaj ten łańcuszek, wbijamy się pod krótki na ananasku i robimy półsłupek. Momencik, kochani, ja muszę piesiowi drzwi otworzyć. On mi tutaj zawsze w pokoju towarzyszy, a wrócił z dworu. Po tym półsłupku robimy tym razem tylko 3 oczka łańcuszka, a nie 5, jak to było w poprzednich rzędach, czyli 3 oczka łańcuszka i półsłupek pod kolejny łuk. 4 oczka łańcuszka, 2 nawinięcia i tu, gdzie mieliśmy 3 słupki, będziemy przerabiać słupek podwójnie nawijany, łączony górą. Czyli wbijam się w pierwszy słupek, przeciągam przez 2 i przez 2. 2 nawinięcia, wbijam się w kolejny słupek, przeciągam przez 2, przez 2 i nadal nie wykańczam. 2 nawinięcia, wbijam się w kolejny słupek i przeciągam przez 2, przez
2, nie uciekaj, i przez wszystkie 3 oczka łańcuszka. I teraz będziemy robić słupek poczwórnie nawijany, czyli 1, 2, 3, 4. I teraz tu, gdzie robiliśmy oczko łańcuszka pomiędzy tymi partiami słupków, to tutaj w tym miejscu wbijamy się pod to oczko i przerabiamy słupek poczwórnie nawijany. Teraz 3 oczka łańcuszka, aby wykonać pikotek, czyli wbijamy się w pierwsze oczko łańcuszka i robimy oczko ścisłe. Ponownie 4 nawinięcia i w tym samym miejscu, w którym zrobiliśmy słupek poczwórnie nawijany, przerabiamy jeszcze jeden słupek poczwórnie nawijany. Trzy oczka łańcuszka, 2 nawinięcia i teraz znowu mamy 3 słupki, więc robimy słupek łączony górą. Przez 2 i przez 2, 2 nawinięcia, wbijamy się w kolejny słupek, przez 2 i przez 2, 2 nawinięcia, wbijamy się w kolejny słupek, przeciągamy przez 2, przez 2 i przez wszystkie 4. 3 oczka łańcuszka, 4 nawinięcia i wbijamy się w przestrzeń pomiędzy słupkami, pomiędzy tymi partiami 3 słupków i robimy ten słupek poczwórnie nawijany. 3 oczka łańcuszka i pikotek, czyli oczko ścisłe w pierwsze oczko łańcuszka. No i teraz znowu, kochani, słupek poczwórnie nawijany. I to powtarzamy przez ten motyw, aż do końca tego motywu, czyli tutaj mamy pomiędzy tymi partiami te słupki poczwórnie nawijane, a tutaj są podwójnie nawijane, łączone górą przez te 3 słupki. Także zobaczymy się znowu tutaj w tym miejscu. I mam już tutaj przerobiony ostatni słupek składający się z 3 słupków łączonych górą. I teraz musimy wykonać 4 oczka łańcuszka i wbijamy się tutaj pod ten pierwszy mały łuk. I teraz tutaj jest taka zmiana, że nie robimy 5 oczek łańcuszka, a tylko 3. Czyli 3 oczka łańcuszka i wbijamy się pod kolejny łuk, 4 oczka łańcuszka, 2 nawinięcia i ponownie tutaj słupek łączony górą. I to jest, kochani, motyw tego okrążenia. Powtarzamy to do końca tego rzędu. Przerobiłam już cały ten ostatni rządek, pozostało mi go wykończyć, ale najpierw chciałabym Was poprosić, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, o polubienie mojego kanału, to znaczy o subskrybowanie mojego kanału, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich treści. No i oczywiście pod filmikiem, jeżeli Wam się podobał, o danie kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło. No a jeżeli właśnie subskrybujecie kanał, to nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. I tutaj ja przerobiłam ostatnie 3 słupki łączone górą i zostały nam tutaj te pierwsze. I tutaj pod tym oczkiem łańcuszka właśnie też jeszcze musimy zrobić te słupki poczwórnie nawijane. Specjalnie sobie to na koniec tutaj zostawiłam, żeby Wam to jeszcze pokazać. Teraz ten pikotek, 4 nawinięcia
3 oczka łańcuszka i teraz zamykamy okrążenie, to ostatnie, w tym pierwszym oczku łańcuszka, tutaj nad tymi słupkami łączonymi górą i wykonujemy oczko ścisłe zamykające. Możemy uciąć niteczkę. Zaciągamy. No i nasza serwetka jest gotowa. Mam nadzieję, że Wam się ten tutorial podobał. Zapraszam Was już wkrótce na kolejny odcinek, w którym będziemy szydełkować obrus. Pozdrawiam Was cieplutko. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!